Witam na moim kanale Gameboard. Dzisiaj spróbujemy pojeździć Traxem. Zaciągniemy hamulec, akurat się tak zdarzyło, że przejęliśmy pociąg na czerwonym świetle. No, możemy się rozejrzeć, jak nasz Traxik wygląda. Któż go prowadzi? Czyli osobowy ruch. Najprawdopodobniej przeleci bokiem za chwilę jakieś pendolino. Chyba coś tam widzę już. O jaki powód byłby? No, co innego przeleciało. Jakiś lokalny pociąg. Jesteśmy TLK. Takim skrótem jesteśmy tutaj oznaczeni od nazwy jednego z przewoźników. No tak wygląda nasz Trax w całej okazałości. Żeby się oddalić. I obejrzeć scenerię. Dobrze, wejdźmy do kabiny, spróbujmy zapanować nad tą maszyną. Co my tu mamy? Pomad wyłączony. Utrzymanie hamulca elektrodynamicznego. No i spróbujmy ruszyć. Najpierw pozycja jazdy. I spróbujemy ruszyć. Pozycja jazdy. Tu na 0. I ruszamy naszym składem. No, spróbujemy z tempomatu korzystać. Kilometrów do Pilichowic. Troszkę muszę przybliżyć. I mamy 80 ustawioną. Widzimy tą żółtą kropkę, tu jest na 60 w tej chwili. To pozwoli nam skład. Jak zmieniam tą kropkę, położenie plusem, minusem, ale nie na klawiaturze numerycznej, tam gdzie klawisze numery i znaki matematyczne są w jednym rzędzie. I tu w ten sposób dodajemy i zabieramy prędkość. Zadajemy prędkość. W sensie na tempomacie. No i oprócz tego plusem i minusem, ale na klawiaturze numerycznej dodajemy moc. No, możemy się rozpędzić. Teraz plusik, ale nie na klawiaturze numerycznej.
Moc zadana mam na 50%, to co kiedyś mówiłem. To jest taka moc przy tempomacie, która powinna nam zapewnić, że nie będzie on koła boksować. No i mamy 120 teraz. W prawym dolnym rogu widzimy, możemy poruszać się z prędkością 120. I właśnie ustawiliśmy na tempomacie, żółta kropka wskazuje na tempomacie nam 120. Przejazd przez następną stację, Pilichowice, tylko przelocik robimy. No chyba, że jakiś sygnalizator nas gdzieś tam przytrzyma. I już prawie mamy naszą prędkość 120. Jedziemy pociągiem relacji Warszawa-Grochów, Wrocław Główny. Już takiej relacji pociągiem, pamiętam, jechałem. Ale na pewno nie był to pociąg ciągnięty przez lokomotywę Trax. Nasz skład teoretycznie 403 tony ma i 203 metry długości. No widzimy, opoczno południe siedzi tam jakaś osoba w nastawni, bo taka przy rozkładzie jazdy jest taki człowieczek narysowany, klawiszem H oczywiście sygnał dźwiękowy nadałem, a jak są te ekranki takie monitorów, to znaczy, że tam bot jest, czyli sztuczna inteligencja. No tradycyjnie wybrałem, no oczywiście gramy w trybie wieloosobowym, tradycyjnie wybrałem taki serwer, w którym no nie ma dużo graczy i chciałem też, no jest pewne przesunięcie czasowe o 8 godzin, no żeby po prostu w dzień jechać. Wtedy możemy podziwiać widoki. No trasa jest dość krótka, chyba 20 parę minut, do pół godziny maksymalnie. No i powinna być gdzieś tam ostatnio na tych Opoczno, bodajże Pilichowice, na nastawniach siedzieliśmy. Dzisiaj możemy poczuć się z drugiej strony, że tak powiem, jak to jest, czyli będąc maszynistą. No ale nie będziemy nikogo poganiać w nastawniach, zresztą jak widzimy monitorki są, czyli nie ma kogo poganiać. O, ten Trax ma taką syrenę. O, Trax to kolejna taka lokomotywa, w której trochę, oczywiście mówię z perspektywy gracza, trzeba trochę się przyzwyczaić, jest to trochę co innego niż te klasyki, czyli EU07, czy ostatnio ET22, czy EN57. No ale ma też zalety, znaczy szybciej się rozpędza, ma tempomat, to są jakieś tam mocne strony tej lokomotywy. Bo jak tam ona się sprawuje, to ciężko mi powiedzieć, w sensie na przykład przy składach towarowych, czy jaki ona ma uciąg. No ale jest to lokomotywa nowoczesna raczej.
I z tego, co obserwuję, to zdarza się w składach towarowych. No ale dzisiaj inna historia, lecimy sobie przy 120 na godzinę składem osobowym czy pośpiesznym nawet. Też ciężko mi to rozstrzygać. No raczej pośpiesznym, bo widzę, że tutaj no nie wiem, czy w ogóle w Pilichowicach jest stacja, ale no w tych niektórych, no raczej mamy przeloty, lecimy. Włoszczowa Północ, PT. No właśnie, jedziemy osobowym pociągiem i mamy postój techniczny. Czy w normalnych warunkach osobowe pociągi też mają postój techniczny? Mamy 24 minuty opóźnienia, przejęliśmy już pociąg z takim opóźnieniem. No i teraz kolejna stacja do przejazdu, przelocik przez Olszamowice. A widzimy teraz prąd jest na czerwono, świeci w prawym dolnym rogu. Czyli tempomat nam hamuje w tej chwili. No, a w tej chwili już znowu dodaje, na niebiesko świeci i jest. Już nie oddajemy prądu do sieci, tylko pobieramy w tej chwili. No myślę, że tym tempomatem i tym traksem można bardzo ekologicznie jechać. No bo po aktualizacji pojawiło się gdzieś tam zużycie prądu w końcowym podsumowaniu. No długo wybierałem dzisiaj, jakim składem pojechać. No tak patrząc po moich filmach, po popularności, no chyba największą największą popularność mają moje filmy, w których no jadę pendolino. No być może z powodu tego systemu ETCS. (13 km) Olszamowice i chyba do Żelasławice bodajże, o ile dobrze czytam, Żelisławice, przepraszam, i chyba do tamtąd dojeżdżamy i tam jest koniec naszej trasy dzisiejszej. No trasy takiej, można powiedzieć, przyjemnej. Za wiele tu do roboty nie ma, a włączyliśmy tempomat na 120 i sobie spokojnie jedziemy. No fajnie te panoramy zawsze sobie poglądać z zewnątrz. Robię to klawiszem 2 na klawiaturze nienumerycznej, czyli klawisze są w rzędzie ułożone i z powrotem do kabiny jedyneczką przechodzimy. No ale można wtedy przeoczyć jakiś sygnalizator bądź znak, który na przykład znak użycia sygnału dźwiękowego możemy przejechać. Dlatego mimo wszystko lepiej z wewnątrz. Jeszcze jedną rzecz w tym trakcie bym chciał zobaczyć.
No tutaj w tym trakcie kiedyś rozmawialiśmy o, w sensie, o tych elfach, gdzie tam jest zabudowany cały przód, że widoczność bardzo wąskie okienko. No tu jest już chyba lepiej. No i o Dragonie, tak. W Dragonie podobna sytuacja jak w Elfie, też zabudowane przednie okno. No, tu wydaje się, no drugie równorzędne okno tam. Chyba jest to lokomotywa taka niedoceniana przynajmniej w grze. Nie cieszy się chyba popularnością. No napiszcie w komentarzach, jaką lokomotywą w tej chwili najbardziej lubicie jeździć. No, z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że takie lokomotywy, w których, oczywiście o grze mówię, nie o życiu realnym, w których jest tempomat, to można się nudzić trochę w tej kabinie. Tak jak widzicie, ustawiłem tempomat na 120. No i skład, można powiedzieć, sam jedzie. Jeszcze tak jak w tej chwili, gdzie sygnalizatory nam się ładnie zgrywają i mamy pełny przelot, wszędzie zielone światła, no to praktycznie maszynista jest bezrobotny i faktycznie może sobie siedzieć tak jak ten maszynista tutaj. O, zaraz pokażę. O, widzicie, maszynista tempomat ustawił i sobie siedzi. Oczywiście że w formie żartów to pokazuję. Trochę się czepiam tych postaci tutaj od pierwszego filmika, no ale ja rozumiem, że w tej chwili są ważniejsze gdzieś tam cele autorów gry, żeby gdzieś wypuścić te obiecane odcinki i wyjść już z tego wczesnego dostępu i stać się pełnoprawnym tytułem. No jak wiecie, mam taki cykl, w których omawiam gry. No i chciałem, jako że na moim kanale najwięcej jest Simraila, chciałem zacząć od Simraila. No ale chwilę tak popatrzyłem i uznałem, że no ta gra jeszcze nie jest skończona, nie wiadomo w jakim kierunku ona pójdzie. No i byłoby chyba krzywdzące, gdybym ją w tej chwili oceniał. Dlatego postanowiłem, że na razie poczekam, aż wyjdzie z wczesnego dostępu ta gra i wtedy ją ocenię na tle innych gier. A za 700 metrów mamy żółte światło, czyli to by świadczyło, że następny sygnalizator może być czerwony. Miga, czyli następne będzie stałe żółte. O, minusem, nie na klawiaturze numerycznej, do 60 zbiłem, bo widzimy, że za kilometr powinniśmy się już poruszać z prędkością 60. No i tempomat to zbije, czyli hamulec elektropneumatyczny bodajże. O, już mamy 60. Hamulec bardzo dobrze zadziałał, nawet lepiej niż myślałem, szybciej nas wyhamował, dlatego mamy 300 metrów jeszcze do tego oznaczenia. Mogliśmy po prostu
rozpocząć te hamowanie troszeczkę później, żeby nie dokładać tego opóźnienia. No minutkę nadrobiliśmy z opóźnienia, to też. No ale widzimy, znowu nas będą chyba, potraktują nas jak towarowy skład i będziemy chyba czekać na światło. No już możemy wyhamowywać do 20. Może w międzyczasie coś się wydarzy, że bot się nad nami zlituje i nie będzie nam dokładać opóźnienia. No w tej chwili poruszamy się z prędkością 20 na godzinę. Mamy 600 metrów do sygnalizatora. Chociaż tutaj ten pociąg, ten skład startuje jak rakieta, ponieważ no jest to osobowy skład, nie jest obciążony. Mamy tylko 403 tony. No jeszcze Włoszczowa i Żelisławice. A może jak o ile to światło się nie zmieni szybciej, to spróbujemy sobie może coś w kabinie ponaciskać z tych guziczków. ...300 metrów. No już widzimy, dlaczego musieliśmy aż tak zwolnić i czekać na sygnalizację. No to jest szansa, że te Pendolino zaraz odjedzie i może bez hamowania się uda. Zbiję jeszcze troszkę. Teraz musimy poczekać, żeby był odpowiedni dystans między nami i tym Pendolino. I wtedy będziemy mogli rozpędzać skład. 10 na godzinę. No niestety nie udało się. A więc czekamy. No ale zobaczmy, czy tu coś z tych przycisków da się nacisnąć. Co tu jest? Dane. Nie działa. Wybór sieci. No nic tu nie działa. No jednak jest tu coś przełączone. Napędy, sieć,
Obsługa. Klawisz NC przechodzimy. Obsługa. SCSH. No, kamera nie działa. No, przyciemnienie w trybie nocnym. Fajnie, że działa. To co tu mamy? Uwolnienie. A tu nie włączymy nic. Praktycznie podobny monitorek. No ale nie wygląda, jakby chciał działać. Ogrzewanie szyby przedniej, spryskiwacz. O, nawet działa. No i dobrze szło i musimy czekać. Zobaczmy. No, rozejrzymy się po składzie, przedziały. Tu trochę inne, przypuszczam. O, pendolino kolejne. Może teraz możemy się szykować. Z przewoda hamulcowego. Pozycję jazdy już mamy. No i czekamy nadal. Tu już czerwone światło obok jest, no zobaczmy. Czyżby kolejne, no ale mimo wszystko. Mam nadzieję, że towarowego jeszcze nie puszczą za chwilę. Tak jest, możemy jechać. Zwiększymy do 50%. Spacja 50%. No mniej więcej. O, podobny skład sprzeciwka jedzie. My jesteśmy w tej chwili na 20 na kropce i plusikiem do tej 60. Kropka pokryła się teraz. No myślałem, że pojedziemy w ten kozioł oporowy, ale na szczęście zmieniona była zwrotnica. No, najbliższy posterunek Włoszczowa.
27 km, no to chwilkę jeszcze pojedziemy. O, podnieśli nam prędkość, to jest szansa, że czyli moc zadana plusikiem, minusikiem jest dalej na 50%, a na tempomacie, czyli plusem, minusem, nie na klawiaturze numerycznej, podkręciłem kropkę na 120. I to chyba wszystko, co możemy tym składem, ponieważ tu na szlaku bodajże można poruszać się z prędkością 160. Zresztą widzieliśmy, że pendolina tu jeżdżą. O, 23 minuty, no zaraz nam dojdzie, trochę za to stanie pod semaforem, no ale Włoszczowa Północ, 25 km. Jedna z bardziej wyśmiewanych w Polsce stacji. No i kontrowersyjny. Czy aby na pewno tam powinny składy Pendolino zatrzymywać się? Ale to bardzo dziwne, bo w tej chwili mamy TLK i tam no, teoretycznie nie stajemy, tam jest jakiś PT tylko, czyli postój techniczny, tak oznacza to. Ja osobiście nie mam zdania na temat Włoszczowej Północy. Nie wiem, czy tam, no na pewno zależy od obłożenia, czy tam jest to wykorzystywane, czy jest w ogóle potrzeba, żeby tam zatrzymywały się pendoliny. O, stosunkowo daleko mieszkam od Włoszczowej i nie mam na ten temat zdania. Nawet nie wiem, ile Włoszczowa ma mieszkańców. No ale raczej nie należy to do jakichś wielkich miast. No jeżeli ekonomicznie to jest uzasadnione i no, to niech się zatrzymuje. Aha, czyli teoretycznie tam 3 minutki powinniśmy postać. 16:22 powinniśmy tam przybyć. 16:25 odjechać, no ale już widzimy, że mamy 23 minuty opóźnienia, czyli no, ten postój to tam nie ma sensu. No ale stosunkowo nisko mamy prędkość 120 tym składem tutaj. No i dość cichy ten traksik jest. W
porównaniu z tymi klasycznymi lokomotywami, że tak powiem. Włoszczowa Północ, 17 km. I poruszamy się w tej chwili z prędkością 119 km na godzinę. No widzimy piękne krajobrazy, horyzont daleko widać i spokojna jazda na tempomacie, bez żadnych tak jak to w EU07 celowania, żeby prędkość była taka, jaka powinna być. Myślę, że na takich trasach to już powoli maszynista nie jest potrzebny. No co ciekawe, o ile bardzo się dąży, żeby samochody były autonomiczne, to tutaj na kolei jakoś nie słychać o tym za bardzo. No ale też zdarzają się nagłe zdarzenia. No zawsze jest, jak jest człowiek, lepiej i ma jakąś kontrolę. Ja osobiście uważam, że autonomiczne pojazdy to jeszcze długo ich nie będzie. Te systemy, przynajmniej jak obserwuje się różne materiały i filmy, jeszcze pozostawiają wiele do życzenia. Dziesięć kilometrów, Włoszczowa Północ i później Żelisławice. Weźmy z tej strony, żeby znaki widzieć. Lekkie zacieki tutaj, ale ogólnie nasza lokomotywa wygląda na dość nową. Wagony trochę gorzej wyglądają, ale to tylko zabrudzenie.
Zobaczymy, jak tam ze spóźnieniem będzie. Trochę przysuniemy się do szyby. Jazd podany na tor pierwszy. Już nas nastawnia czy posterunek Włoszczowa Północ zaczął obsługiwać. 6 km. No ciekawe, ile z Włoszczowy do Żolisławic jest. No w tej chwili pokazuje nam, że Włoszczowa jeszcze 5 km. Ale jak już pokazywałem w poprzednich filmikach, czasem te naliczanie, już prędkość jest 2, znaczy przepraszam, już odległość jest 2 km, a później znienacka znowu do 5 przeskakuje. Nie wiem, jak wygląda algorytm tego naliczania, czy to jest w linii prostej, czy... No nie wiem, skąd taki błąd się bierze. Włoszczowa, Pendolino, wjazd podany na tor czwarty, jak widzimy. Czyli ruch jest, kolejowy przynajmniej. Tak jest, ktoś tam stoi, macha nam latarką. Czyli możemy śmiało jechać. 2,5 km. No ciekawe jestem opóźnienie. O, i widzimy, i przeskoczyło znowu na 4 naliczanie. 4 km. O tym właśnie mówiłem, że nie wiem, jak ten licznik to liczy. To są takie drobne błędy. No ale są. I widzimy sprzeciwka bliźniaczy skład. A za kilometr żółte światło możemy troszkę zmniejszyć na tempomacie. Do 100 km.
31 minut się zrobiło opóźnienia. I mamy już zielone światło. I 50%. I jedziemy traksem dalej. Żelisławice. Jeszcze odległości nie widzimy. Ale minuta z Włoszczowej. Tutaj na rozkładzie była minuta. Czyli odległość nie jest jakaś tam wielka. A my w tej chwili rozpędzamy się do 100. Nawet 120 podniesienie widzimy, jak za 200 metrów wskoczy 120. Jak koniec naszego składu będzie z tym znakiem w jednej linii. Już mamy 120. I to podnieśmy na tempomacie. O, widzimy na to, że obok już 200 jest. No szkoda, że dalej nie można pojechać. No ale bardzo przyjemnie się traksem jechało. No, widzimy takie schodkowe ułożenie torów. My tym niższym poziomem jedziemy w tej chwili. Ale to już chyba końcówka. No i wszystko na kanale R1 dzisiaj. Nie musieliśmy martwić się o zmianę kanałów. Żelisławice 3,5 km. No i co tu mamy? Energia pobrana 684, energia oddana 71. 65 km aż przejechaliśmy, 48 minut. Doświadczenia trochę zdobyliśmy, wskaźnik rekuperacji 10%. Zobaczmy na wykresie, jak tam nasze błędy. No, musimy chwilę poczekać. Jeżeli podobał Wam się ten przejazd traksem, to proszę o łapki w górę, lub jeżeli komuś się nie podobało, łapkę w dół. O, widzimy, bezbłędnie przejechaliśmy. No, żeby algorytm YouTube nie zakopał moich filmów gdzieś tam, że tak powiem, do piwnicy. O, dziękuję za dzisiejszy przejazd i zapraszam do kolejnych materiałów i zapraszam do subskrypcji. Trzymajcie się.